Rozpoczął się sezon na kwiaty balkonowe, zatem dziś pokażę Wam, jak sadzić petunie i je pielęgnować, aby pięknie kwitły całe lato do późnej jesieni. A jak wybrać dobrą sadzonkę? Oprócz zdrowych korzeni wybieraj rośliny, które są gęste i rozkrzewione, o mocnych pędach, z dużą ilością pąków, nie kwiatów, bez żółtych liści oraz bez szkodników i chorób. Do skrzynki balkonowej z zintegrowanym odpływem wody lub można powiedzieć z podwójnym dnem wsypuję warstwę drenażową, u mnie keramzyt, następnie cienką warstwę ziemi do kwiatów wymieszanej z perlitem. Na to sypię nawóz długodziałający, a w 20 cm odstępach ustawiam doniczki rezerwujące miejsce dla sadzonek. Ziemia, którą przygotowałam, jest oczywiście wymieszana z wodą, gdyż kontakt korzeni z suchym i szorstkim podłożem niszczy ich struktury mechaniczne, przez co mogą stracić zdolność do picia na kilka dni i późniejsze podlewanie może skutkować więdnięciem petunii. Skrzynka jest gotowa, wybrałam pierwsze egzemplarze petunii do sadzenia i kolejno sprawdzam stan korzeni. A jak powinny wyglądać zdrowe korzenie? Powinny być jasne lub nawet białe, sprężyste i jędrne, lekko wilgotne, dobrze rozwinięte, ale nie przerośnięte. Przy sadzeniu wkładam rośliny do donicy pod lekkim kątem, aby mogły się łatwiej przewieszać w dół. Następnie przysypuję wierzchnią warstwę bryły korzeniowej ziemią i dociskam wokół, aby się upewnić, że nie ma wolnej przestrzeni. Dodatkowo używam patyczków do szaszłyków, aby lekko ukierunkować pędy petunii z obu stron. Robię to przede wszystkim dlatego, że stanowisko docelowe skrzyni nie jest osłonięte przed wiatrem. Długość tych patyczków jest różna. Optymalna to taka na długość ręki. Na koniec oczywiście pamiętamy o podlaniu, aby zlikwidować kieszenie powietrzne oraz aby nasz nawóz długodziałający mógł się zacząć uwalniać. Pamiętajmy także, aby to pierwsze podlanie było bardzo obfite. I tym oto sposobem mam pierwszą skrzynię gotową. Zabieram się za kolejną z 6. I tak oto powstały. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i 6. Wszystkie na razie zostawiam w cieniu, aby mogły spokojnie odpocząć. Po kilku dniach niepogody, robiąc przegląd, zauważyłam uszkodzoną petunię. Zatem postanowiłam, choć tego nie planowałam, iż rośliny z tej jednej skrzynki skrócę, dla udokumentowania różnic, jakie będą za kilka tygodni. Zatem przenosimy nasze donice na balkon i wspomnę coś o pielęgnacji petunii. Podlewamy je często, w upały nawet 2 razy dziennie. Rośliny te są bardzo żarłoczne, dlatego dla obfitego kwitnienia konieczne jest regularne stosowanie nawozów. Należałoby także usuwać przekwitłe kwiatostany, aby roślina nie traciła energii na produkcję nasion, a tworzyła nowe pąki. Jeżeli petunia wygląda marnie i się wyciąga, aby je zagęścić, spokojnie można je przyciąć o 1/3. Po 2 tygodniach wracają z masą nowych kwiatów. Należy także kontrolować, czy coś zaatakowało nasze rośliny. Najczęściej pojawiają się mszyce i mączniak. A więcej informacji, jak sadzić i pielęgnować petunię oraz jak zwalczyć szkodniki i choroby, znajdziecie w opisie. Pozdrawiam.